gracias. O, gracias. Właśnie wszyscy są wyrzucani z namiotów, bo panowie o 5 oddają nasze rzeczy na pociąg i im się bardzo spieszy, żeby spakować namioty. I jak nie zdążą na ten pociąg o 5, a mają godzinę w dół, bo muszą o 4 wyjść, to wtedy kolejny pociąg mają chyba o 6 wieczorem i muszą siedzieć 12 czy tam ileś tam godzin na stacji czekając, nic nie robiąc, bo mają 2 pociągi, którymi jadą. Więc jesteśmy wyrzucani. Po prostu taka eksmisja obozowa. Następuje mycie zębów w dość obozowych warunkach, takich polowych bardzo, z ładnymi zapachami dookoła. No i w sumie najlepsze jest to, że zbieramy się do obozu, musimy czekać przy kibelkach, potem schodzimy gdzieś na dół do jakiegoś budynku i w tym budynku czekamy jeszcze z 1,5 godziny, bo nie można chyba wcześniej niż 5:30 wyjść na szlak, bo jest zamknięty i pilnują panowie, więc po prostu będziemy siedzieć i kwitnąć i pewnie spać. 4:10 dotarliśmy. Okazuje się, że będziemy czekać przy tym schronisku, które się rozpada, w którym byliśmy wczoraj, idąc na ruiny. To schronisko to właściwie jest daszek z 8 kolumnami, mogący pomieścić sporo osób, ale ja myślałem, że będziemy czekać w jakimś budynku chociaż, a tu nie. 1,5 godziny siedzenia tutaj, bo jest no godzinę 20 chyba, bo jak 5:30 się otwiera, to godzinę 20 kwitnięcia. Dobrze, że się ubraliśmy. Jesteśmy na terenie obozu po prostu. Zaszliśmy 4 minuty od namiotu. Wow. Wow. Jesteśmy przed checkpointem. Okazuje się, że coś nie pykło strategicznie, bo jesteśmy ostatnią grupą, a tam przed nami tłum ludzi, pewnie z jakieś 50 albo ileś. A schodziliśmy tutaj jakieś 3 minuty. I wszyscy czekali tutaj pod tym daszkiem, a my czekaliśmy pod daszkiem wyżej, więc wszyscy nas minęli i są pierwsi w kolejce, a my ostatni. Ale co tam? I tak łydki bolą na tyle, że będziemy się człapać pomału, więc nie ma parcia na czas. I tak wszyscy będą czekać w kolejce do zdjęcia z górą. I ważna informacja dla ludzi podążających naszym śladem. Ostatnie kibelki są właśnie tam w obozie, w którym byliśmy w Huinahuina. I potem przed Machu Picchu już nic nie ma. Dopiero potem gdzieś tam w trakcie po jednym ze zwiedzań, bo chyba jakieś 2 kółka robimy tam, nie do końca zrozumiałem. Są wtedy możliwości jakichś kibelków, ale i tak to jest dalej kilka godzin mimo wszystko, więc trzeba się przygotować. Właśnie pojawia się pierwszy minus tego, że startujemy wszyscy o tej samej godzinie z bramek. Bo tak naprawdę jest ścieżka dość wąska, taka na jednego człowieka z kijkami. No i w sumie wszyscy idą jednym tempem i idzie się w takim sznureczku gęsiego. Wiadomo, że jedni wypruli na początku, nasza grupa szła na końcu, ale już żeśmy dogonili słabsze jednostki, więc no będziemy teraz sobie tak dreptać. Pomalutku, pomalutku. A ja pewnie za chwilę ubiorę poncho, bo coś tutaj pada. Nie wiem, czy to chmurka, czy po prostu z liści, ale wydaje mi się, że się lepiej zabezpieczyć. Oto my przy Sungate, tak zwanej bramie słońca, słonecznej bramie. Po lokalnemu Intipunku, 2720 metrów nad poziomem morza, Z której rozpościera się przepiękny widok na Machu Picchu. Wszyscy tutaj właśnie idą tym 4-dniowym szlakiem właśnie dla tego widoku, bo stąd jest najlepszy widok. Znaczy jeszcze są te 2 góry, na które trzeba osobno kupić bilety i stamtąd też ładnie widać, ale stąd widać super i chyba stąd są prawie wszystkie pocztówki. No i właśnie jest cała grupa, która oczekuje na widok. Dzisiaj jest trochę mglisto, ale właśnie się przyjaśnia i ta góra się wyłania przed nami. Zaraz pokażemy. Taki widoczek właśnie. Warto było tutaj 4 dni iść przez góry. Naprawdę rewelacja. Ale tak naprawdę to poczekamy jeszcze trochę i może coś się pokaże. Zobaczymy. Za nami obecnie widać 2 góry. Pierwsza to Puctu Cusi, druga Huayna Picchu i my dalej dopiero pójdziemy zobaczyć Machu Picchu, a na dole widać jeszcze rzekę Urubambę.
No i pomału dochodzimy już do Machu Picchu. Mamy takie tylne wejście dla ludzi, którzy idą szlakiem, tak jak my. Tam w dole widać jedną chatkę. Ta chatka była zbudowana w sumie specjalnie właśnie dla ludzi, którzy szli Inca Trailem, żeby odpoczywać jeszcze zanim wejdą sobie do, no w sumie sanktuarium, jakim chyba Machu Picchu było. No i na dole, jak widać, jest pewnie jakiś punkt widokowy. Nie wiem, czy nie ten, którego wszyscy robią sobie zdjęcia. I ten taki sławny z pocztówek, więc zaraz zobaczymy. Oglądajcie Shiraki! Zapraszamy! Shiraki! No i dotarliśmy na górę. Jesteśmy na punkcie widokowym, na którym w sumie mieliśmy tak pół godzinki na zrobienie sobie zdjęć. Wszyscy sobie robią tu zdjęcia, bo jest naprawdę stąd ładny widok, o ile nie ma mgły, bo czasem jest. I to są ujęcia z pocztówek. Tak, stąd właśnie widać i naprawdę jest ładnie. Teraz bierzemy rzeczy, no i schodzimy na dół zwiedzać miasteczko i gdzieś tam, nie wiem, godzinkę sobie pospacerujemy i przewodnik nam coś poopowiada. A punkt widokowy za nami. Masę ludzi sobie robi zdjęcia, no i fajnie, bo pilnują, żeby nie siedzieć, tylko sobie stanąć, zrobić zdjęcie i iść i nie zasłaniać innym, więc da się tutaj zrobić zdjęcie. Super. Przechodzimy sobie jakimś całkiem bocznym przejściem. Tam te grupy nam zostały, bo ogólnie podobno jak się zwiedza Machu Picchu, to można wybrać z takiego normalnego biletu z dołu kilka tras, którymi się idzie. To chyba co było na górze to jest trasa pierwsza, w sensie chyba tam na górze po prostu są widoki, a my idziemy jakąś dolną, gdzie nasz przewodnik będzie opowiadał co i jak. Ale no, trzeba jeszcze chwilkę na dół schodkami, bo byliśmy w sumie sporo powyżej. I znowu będziemy sapać. A w ogóle Agi Poncho jest takie popularne, że nawet jacyś ludzie z Polski koło nas stali i się zapytali, czy mogą sobie pożyczyć, bo są do zdjęcia. No bo ładne wychodzą. Taka ładna pani z takim ładnym ponczem, to wszyscy by chcieli. Jesteśmy przed wejściem do szlaku numer 3. Czyli kilka minut przejścia i już żeśmy skończyli zwiedzać. Tak naprawdę wyszliśmy przez główne bramki, mamy przerwę na kibelek i potem znowu wchodzimy, ale inną stroną. No i okazuje się, że wchodzimy znowu tym wejściem, którym żeśmy przed chwilą wyszli, czyli idziemy na szlak numer 3, dostaliśmy nasze bilety, trzeba mieć paszporty, bo to jest bardzo istotna sprawa, inaczej nie wpuszczają. No i zaraz będziemy zwiedzać z naszym przewodnikiem. Pui. Mamy lamy, na dole, tam są lamy. Prawdziwe, miały być w trzeci dzień, ale dopiero pojawiły się dzisiaj. Ważne, że są. Amigos, congratulations for doing this Inca Trail. Finally, we had the luck with weather. Like I told you a couple days, people have never seen the Machu Picchu with the rain and fog as well. We had the lucky. This is the photo from 1912. Look at this is Machu Picchu. This Machu Picchu is like a face. No i już mieliśmy taką krótką przeprawę, taki briefing, nie po polsku, wstęp. Dzięki naszemu panu przewodnikowi opowiadał o tym mieście. Dużo ciekawych rzeczy, bardzo dużo, pewnie połowy już zapomnieliśmy. Generalnie zostało odkryte, uznaje się, że zostało odkryte przez Amerykanina Hirama Binghama, aczkolwiek to nie jest prawda, bo on okazuje się, że jak trafił tutaj przez przypadek, bo szukał informacji o Simonie Bolivarze i różnych miejscach, to w Cusco trafił na jakieś ciekawe właśnie zabytki, bo tam były akurat rzeczy wiadome, czyli odkryte już te ruiny. No i zapytał ludzi, trafił w górę rzeki Urubamba, trafił do farmerów lokalnych, oni przez przypadek go poczęstowali jakąś taką, nie wiem, misą czy narzędziem z ceramiki, które używali, i zapytał ich, gdzie tam to jest, i jakiś 12-letni chłopczyk mu pokazał za kwotę mniej niż 1 sola, czyli około złotówki, mu pokazał właśnie, gdzie to miasto jest i tak naprawdę, bo oni tutaj wcześniej uprawiali kukurydzę, więc było całe zarośnięte, pokazał, gdzie to znaleźli, gdzie uprawiali kukurydzę, trafił tutaj, dostał kasę od Kodaka i zaczęli kopać i zaczęli odkrywać to miasto i jego wielkie ciekawostki. I do dzisiaj nawet nie całe miasto jest odkryte, bo po prostu zostawili drzewa, żeby ta góra się trzymała w całości. Z racji ulew, które tutaj się dzieją w porze deszczowej, mogłaby po prostu popłynąć.
i teoretycznie według szacunków chyba jego jest tu około 200 domów, więc gdzieś tak zakładają, że mogło tutaj żyć około 800 ludzi mieszkać. No i to była taka jakaś wyższa kasta, pewnie kapłani, bo jest tu sporo świątyń, a na co dzień pracowało tutaj ponad 3000 ludzi, którzy między innymi utrzymywali szlak inkaski, którzy utrzymywali te tarasy i przygotowywali dla wszystkich jedzenie. A miasto wygląda jak porzucone, a prawdopodobnie tutaj ludzie po prostu wyginęli przez choroby, które zostały przewiezione z Europy, na których leków i ziół jeszcze nie znali. Jest taka szansa. No i dochodzimy do takiego placyku, na którym jest zostawione jedno drzewo, po to, żeby pokazać mniej więcej właśnie jakim rodzajem roślinności było zarośnięte miasto. Takie wielkie krzaczory tu rosły, które musieli potem wycinać. Można usłyszeć, że Machu Picchu jest najlepiej zachowanym miastem z czasów inkaskich. Częściowo jest to prawda, bowiem ono jest odbudowane w 40%, dlatego tak wygląda. Za mną znajduje się Sun Gate, z którego dzisiaj oglądaliśmy Machu Picchu. Tam daleko tam jest taka przełęcz, której miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo ze względu na równonoc, przesilenie, w którym słońce ustawiając się za tą górą, pada w taki sposób, że trafia w to okienko w tej świątyni i jest częścią ceremonii, w której są składane dary dla bogów. Tutaj mamy przykład, jak po tej stronie jest ściana budowana jako świątynia słońca i jest zbudowana z kamieni, które zostały wypolerowane. Zostały wypolerowane za pomocą innych kamieni, które zostały przywiezione z Ekwadoru, więc no troszeczkę ich tu targali i to było dla nich bardzo ważne miejsce, bardzo ważna świątynia. A tutaj jest już taka zwykła ściana, na której im nie zależało, więc sobie kładli ją tak troszeczkę mniej istotnie. No i podobne wypolerowane kamienie są też w Cusco, na tej świątyni, tam, nie świątyni, na tym zamku. Zwiedzamy domy Inków, właśnie byliśmy w ich salonie, dosyć duży. Tutaj żyło kilkanaście ludzi, bo Inkowie żyli w związkach poligamicznych, dzięki temu się rozmnażali. I obecnie nie ma tutaj dachów, ale jeżeli chodzi o zapewnienie światła, to z racji wszechobecnych lam, alpak i wikuni Inkowie korzystali z ich dóbr, czyli z tłuszczu oraz z wełny, którą używali do produkcji świec i knota. I mieli jasno. Jeszcze dowiedzieliśmy się też, że niedługo, za jakieś może kilka lat, to miejsce zostanie zamknięte. Ale to jest takie trochę plotka, bo jak badają archeologowie, no to wiadomo, że stare budynki lubią się zapadać, więc może dla bezpieczeństwa i tego miejsca, i ludzi to zamkną i będziemy wtedy jednymi z ostatnich, którzy to zobaczą. Ale nie, no liczmy, że powstrzymają jakieś zapadanie się i będzie to do zwiedzania przez cały czas. Ale tak czy tak warto to uwieczniać, warto i tutaj przyjeżdżać, póki się ma czas, siłę i ochotę. Widać, że do Machu Picchu ludzi coraz więcej przybywa. Tam po tarasach się rozchodzą, więc są jakieś coraz bardziej wycieczki. A tutaj, o ile dobrze pokazuję, bo nie widzę, są pozostałości kamieniołomów, czyli też stąd częściowo brali kamienie do budowy miasta. Takimi dość prostymi metodami sobie je rozłupywali lekko, potem wlewali wodę, rozpękwywało się bardziej, a dopiero potem polerowali, żeby dopasowywać do tego, co widzieliśmy wcześniej na murach. Za nami znajduje się rynek główny, na którym odbywał się handel. A ludzie się też spotykali, dzielili się jedzeniem, tańczyli i na samym środku znajdował się taki monolit, duży, wysoki kamień, który zaskakująco za zgodą peruwiańskiego rządu został ścięty i gdzieś tam pod bokiem sobie leży. A to właśnie po to, żeby helikopter mógł sobie tutaj wylądować i żeby ludzie mogli łatwiej dotrzeć w to miejsce.
Za mną znajduje się taki duży kamień, a za nim taka duża góra, Yanantin. I ten kamień został wyrzeźbiony dokładnie, żeby odzwierciedlał strukturę tej góry, jak ona przebiega. Niesamowite. Prawda, kochanie? Prawda, a tutaj na dole, jak jest ta taka półeczka, to składali ofiary właśnie dla góry. Za nami góra Huayna Picchu. Można na nią kupić osobno bilety, kosztują gdzieś tam około $70. My nie kupiliśmy, bo różnie może być z widokiem. No dzisiaj akurat się udało, że z niej jest. I tam jest podobno właśnie turbo ostry szlak i są limity ludzi. Można tam wejść tylko 400 osób w ciągu dnia, 200 rano, 200 po południu. No i jak się kupi bilet, to można trafić, że się nie zobaczy, więc jest ryzyko, jest zabawa, ale dzisiaj wygląda ładnie, chociaż nas już tak łydki bolą po tym szlaku, że nawet byśmy nie mieli sił tam wejść, a co dopiero nie chcę o tym myśleć. Jak przystało na sezon deszczowy, zaczęło znowu padać. Właśnie widzieliśmy taką chmurę, która nadciągała sobie od tej góry, którą właśnie zapomniałem, jak się nazywa, pamiętasz? Nie, ta inna, ta Yangki coś tam, Pana. oznaczająca Czarną Górę. Szła taka wielka chmura. I było właśnie, o będzie padać, no i pada. No ale to jest właśnie normalne, że słońce, deszcz, no i super, że nam się udało poczekać, że samo Machu Picchu głównie zwiedzaliśmy bez deszczu, no i że było troszeczkę widoczku z tej górnej platformy. Trafiliśmy na jakieś rozdroże pomiędzy ścieżką 2 a ścieżką 3. W jedną stronę idziemy zobaczyć kondora, a w drugą stronę można było zobaczyć domy. No i Aga wybrała kondora, więc jestem bardzo ciekawy, co to będzie. Za nami kondor, jego ogromne skrzydła i głowa, na planie którego zbudowane jest Machu Picchu. Nie wiemy, przewodnik też nie wie, w jaki sposób te skrzydła zostały tam położone, kto to jakimi siłami zrobił, ale wygląda imponująco, robi wrażenie. Wow! Jeden leci. Ludzie są zainteresowani walką 2 lam i psa. Ale generalnie ja chciałem pokazać, że tutaj na dole mamy takie ruiny, kamienie trochę wyglądające na rumowisko. No i w takim stanie znaleźli generalnie ludzie Machu Picchu, bo było mocno zniszczone i duża część tego została odbudowana, no a część była zachowana, więc no, te rumowiska część już nie odbudowywali, tylko po to, żeby właśnie pokazać, no, jak to dotrwało do naszych czasów. Do you know how to spell it? How do you say it properly? Yeah, everyone say again, Tupananchiscama. Muy bien. Great. No i już jesteśmy po zwiedzaniu. Generalnie na tym miejscu, gdzie są kibelki, jest straszny przemiał i jest głośno, autobusy, więc zaraz wsiadamy. Jak będzie troszeczkę więcej luzu, to coś nagramy, może przy obiedzie. O, to jest kolejka do autobusu. Czyli tu jest kolejka do autobusu. Tu podjeżdżają autobusy i się wsiada po kolei. No taka nowość. Esta que quema, esta que quema, esta que quema, acá esta que quema. No i zjechaliśmy do Machu Picchu Pueblo, miasteczka zwanego Aguas Caliente, o ile się nie mylę. Przyjeżdżają tutaj wszystkie autobusy, które w sumie no, w kilkanaście minut zwożą ludzi na dół. Jest strasznie głośno, bo i rzeka, i autobusy, i dużo się dzieje. Pomału czekamy na pociąg, za pół godziny odjeżdżamy, więc jesteśmy na dworcu. Żeby się nie spóźnić. Chociaż tutaj wyczytują ludzi po nazwiskach jak na lotnisku. No i mamy miejsca w bardzo eleganckim pociągu, prawie że skórzany miś-miś. Ściany są wymalowane w jakieś inkaskie wzory statyczne. A my za jakieś 1,5 godziny dojeżdżamy do Ollantaytambo. Y un
1,5 godziny pociągiem i wysiedliśmy w Ollantaytambo. I będziemy wsiadać do busa z naszej firmy wycieczkowej i jedziemy do Cusco. Kolejne 1,5 godziny w busie, więc może będzie drzemka. Kausaini wampa sama chaspa. Akakao está que quema. Przyjechaliśmy do Cusco z powrotem. Nogi bolą tak samo jak wcześniej. Tylko wstaliśmy z siedzonka i ledwo się idzie. Au, au, au. Teraz idziemy wypakować nasze torby, żeby je zostawić, bo mamy 18:50. Chcemy się na spokojnie wykąpać i pójść. Zaskakująco nie bierzemy taksówki, tylko idziemy dalej sobie kupić coś do jedzonka i przygotować się na trasę. No i kończymy nasz szlak inkaski 4-dniowy w miejscu nieprzypadkowym, bo na rynku Cusco, gdzie znajduje się pomnik Pachacuti, czyli generalnie inkaskiego władcy, tak zwanego Inca Sapa, który w sumie zbudował i Cusco, i Machu Picchu, i chyba część tego szlaku. Ale jak się mylimy, to coś się poprawi. No i skoro jesteśmy w Cusco, to mamy też taką ciekawostkę związaną z Machu Picchu, które no nigdy nie zostało zdobyte przez Hiszpan, bowiem w trakcie inwazji Pizarro tutejsi Inkowie zburzyli drogę zburzyli i zakryli tą drogę łączącą Cusco i Machu Picchu i przez to Hiszpanie nie potrafili znaleźć tej wspaniałej góry i ona jest zachowana do dzisiaj. Tak, wtedy w tamtych czasach dysponowali posłańcami, którzy po prostu biegali sobie pomiędzy jednym miasteczkiem a drugim, przenosząc wiadomości, no troszeczkę tak jak to było w starożytnej Grecji przy na przykład zdobyciu maratonu, że jeden bieg przekazywał informacje i tak się dowiadywali, więc dzięki temu w dość szybkim czasie od najazdu na Cusco dowiedzieli się o tym, że są tu Hiszpanie, więc zdążyli sobie wszystko to zakryć. A sam szlak był naprawdę super. Nie wyobrażam sobie teraz robienia Machu Picchu w drugą stronę, czyli od tego komercyjnego miasta, które nazywa się Machu Picchu Pueblo, bo jest strasznie komercyjne, a ta góra, przez którą żeśmy szli, ten odcięcie od internetu, od cywilizacji było naprawdę rewelacyjne i no niepowtarzalne wrażenie, każdemu polecam. Przeżycia na szlaku są osobliwe. Szczególnie, że pierwszy dzień był przepiękny, przesłoneczny. Pędziliśmy trochę, bo myśleliśmy, że to będzie 16 km. Nasze zegarki pokazywały 12 zgodnie. I nocowaliśmy w przepięknym miejscu, na zielonej trawce. Była sielanka, było tam bardzo mało innych obozowiczów, bo byli rozłożeni po całej wiosce. I po prostu nie czuło się, że jesteśmy gdzieś z jakąś wycieczką. Kolejny dzień był już bardziej skupiony na wspinaniu się, co nas trochę wymęczyło. Przełęcz martwej kobiety, nieprzypadkowo się tak nazywa. No i ten nocleg też był niesamowity. Bliskość rzeki, wodospadu, całą noc szumiał. I też to, że nie padało, tak jak padało w pierwszy dzień, no dało nam dodatkową energię, ale za to było bardzo zimno w nocy. I ogólnie duży szacunek dla tragarzy i naszego przewodnika za wszystkie rzeczy, które nam nosili, no bo tak naprawdę targanie tego wszystkiego od samego początku do samego końca, łącznie z namiotami, ze stołeczkami, stołami, całym jedzeniem i wszystkim, co jest na biwak potrzebne dla trochę rozpieszonych turystów, którzy nawet nie rozbijają namiotów, no wymaga dużego wysiłku i naprawdę panowie dali radę. I to oczywiście z taką prędkością, żeby być przed nami, czyli jak już dochodziliśmy do miejsca, to namiot był rozbity i jedzenie prawie podane, więc no ja podziwiam, bo tempo, z jakim się poruszali po szlaku i łatwość, a nie mieli specjalnego sprzętu, często to były po prostu te tenisówki i plecaki ogromne, ponoć do 20 kg, ale słyszeliśmy, że ważą ponad 30 i po prostu z nimi musieli na tych śliskich skałach utrzymać równowagę. Nie było szans ich dogonić. A teraz pomału się już zbieramy, przebieramy, myjemy i pakujemy w autobus do Puno. A jeszcze takie moje wrażenia z samego Machu Picchu są takie, że
podoba mi się, jak to miasto jest zachowane i nie są tam wpuszczeni żadni sprzedawcy niczego. Żadnej wody, nawet toaleta tam nie jest przygotowana dla turystów, bo wszelka komercyjna aktywność dzieje się poza murami samego miasta. Więc pewnie to też jest związane z tym, że ogromne ilości ludzi się przetaczają przez te tereny. Nie można się tam nawet zatrzymać gdzieś sobie, położyć się na kocyku, no bo trzeba iść dalej, ale no też przewodnicy robią swoje, bardzo wspaniale opowiadają, dzielą się swoją wiedzą. Myślę, że bez przewodnika to doświadczenie nie byłoby takie, bo odpowiadał też na nasze pytania, zarysowywał nam, jak Inkowie funkcjonowali dawno temu i mogliśmy się bardziej poczuć obecni w tamtych czasach. A troszkę go męczyliśmy tymi pytaniami, więc no, szacunek dla wszystkich i pozdrawiamy uczestników, którzy z nami szli, bo to też było fajnie. Pozdrawiamy całą grupę, którzy potrafili powiedzieć szuraki! Do zobaczenia. Pa!